Dobra, to było już o dlaczego zakup, skąd decyzja. To teraz takie wrażenia pierwszej jazdy. Ja jestem bardzo zadowolona. Powiem szczerze, bałam się trochę, że będę niezadowolona tym, że kupiliśmy motocykl, że ja w sumie podjęłam taką największą decyzję. Dobra, kupujemy, będziemy jeździć po piaskach i bezdrożach, nie testując tego, ale jestem bardzo zadowolona. Wygodnie, porównywalnie trochę do Tygrysa, więc wiedziałam, czego się można spodziewać i tego, co się spodziewałam, jest nawet lepiej. Twoje obawy. Moje obawy się nie potwierdziły, jest wszystko ok. Jestem zadowolona. Póki co, no to jest tak naprawdę pierwsze, nie wiem, 15 minut jazdy, no to też za dużo nie mogę powiedzieć, ale pozytywnie. No ale też nie oszukujmy się, no pogoda jest jaka jest. Wiadomo, że tu adrenalina buzuje, człowiek jak dostanie motocykl, to chciałby nim wyjechać, pojeździć. No ale to wszystko trzeba dostosować do warunków, jakie mamy. Mamy jeszcze zimę, dużo piasku na drodze, środek zimy. Ale cieszymy się, póki co się cieszymy. A czemu Heksa? Bebok to jest śląski straszak z demonologii śląskiej. A w związku z tym, żebyśmy już szli dalej tą ścieżką, Heksa to jest czarownica. To jest kolejny śląski straszak. Została Heksa. Niestety nie było za bardzo męskich imion do 5 liter, bo tablica indywidualna może zawierać tylko maksymalnie 5 znaków. Tak, nie zdziwcie się, że jeszcze tablica jest przejściowa. No, czekamy na zgodę, bo tu w Wydziale Komunikacji trzeba napisać podanie. No ale czekamy cały czas na zgodę. I dopiero wówczas mogę opłacić tablicę. No i jakieś 2 tygodnie powinny być. Na pewno się pochwalimy, jak tylko będą zamontowane. Dlatego Heksa, no bo to było czary mary i motor jest. A zakupiliśmy też książkę Bebok, Heksa i Inksi. Śmieję się, że trzeci motocykl będzie się nazywał Inksi. Jeździmy też z pełnymi kuframi. Mamy jeszcze tankbag, nie ten dedykowany, ale przerobiony z SW Motecha, po to, żeby się przyzwyczaić. Tak ze wstępnych pomiarów, bo nie miałem za bardzo jak, więc tak troszkę można powiedzieć na oko, wychodzi, że kufry w stosunku do lusterek i handbarów są około 2,5 cm szersze. Tak samo jeśli chodzi o te dolne crashbary, też tu mamy 103 cm, tu mamy 105,5 cm, także 2,5 cm, no to trzeba wziąć pod uwagę podczas wymijania gdzieś w korkach, jak będą jakieś, no ale zobaczymy, no wszystko kwestia przyzwyczajenia. Tak na szybko jazda, tak jak mówię, no korzystam z manualnego trybu, jest jeszcze tryb drive, czyli on sobie teraz automatycznie sam będzie zmieniał. Mogę przez kawałek sobie pojeździć, tak. Zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. O, ale w złożeniu, w zakręcie zmienia mi bieg, czego ja bym osobiście nie zrobił. Dlatego przełączam na manual. Myślę, że na autostrady spoko, bo tutaj mamy i aktywny tempomat i mamy, nie wiem, pewno od czasu do czasu widać w lusterku, no teraz nie będzie widać, musielibyśmy jakąś dwupasmówką jechać, pojawiający się trójkącik, mamy tutaj radar z przodu, radar z tyłu, też powiadamianie o zagrożeniu z przodu i z tyłu. Była już taka jedna sytuacja, gdzie wyskoczyło mi samochodzik i motocykl też automatycznie delikatnie zaczyna dohamowywać motocykl, tak żeby kierowcę
no, zaprzęgnąć do działania, tak bym to powiedział, tak? Czyli pokazuje, że coś się dzieje, może chwila nieuwagi doprowadzić do tego, więc zaczyna hamowanie, a później resztę przejmuje kierownik. Wiadomo, że to są systemy wspomagające, one w tej chwili nas tutaj no, nie zastąpią, daleki jestem od tego, żeby nazwać to autonomiczną jazdą, ale aktywny tempomat, podobnie jak w AirTagu, też działa. Na pewno im będzie cieplej, będziemy więcej jeździć, to myślę, że też funkcjonowanie tego postaramy się nagrać. Działanie radarów z przodu, z tyłu, też zobaczymy, jak to wszystko w najbliższym czasie, jak będzie tylko pogoda, to postaramy się trochę pojeździć. Teraz postaram się trochę zwolnić, żeby pokazać to wykrywanie tego martwego pola. Także tutaj, o, teraz będzie nas wymijał samochód i zobaczcie sobie, zapala się kontrolka w lusterku po tej stronie, po której jest przeszkoda. W momencie, kiedy, no tak wyczytałem w instrukcji, kiedy będę zmieniał pas ruchu, to ta kontrolka zacznie migać. Także teraz jakbym chciał, o widzicie, zaczyna migać. Jakbym chciał zmienić pas ruchu, ale no nie zmieniam, tylko chciałem zademonstrować, sorry. Ale pani zwolniła asekuracyjnie. Także tak to wygląda. No w planach mam jeszcze przeklikać się przez menu. Też może uda się to nagrać, zobaczymy. Od czasu do czasu też jeszcze nagrywam tu 360. Muszę sobie przypomnieć jej obsługę, bo też dawno nie korzystaliśmy z tego. Jak widzicie, tam sugerowany zasięg to jest 475 km, ale ponieważ przyjechał motocykl praktycznie na rezerwie, to ja bym się tym nie sugerował, bo tam spalanie było na poziomie 20 litrów. Także podejrzewam, że jak wypracujemy jakieś spalanie, to ten zasięg, myślę, że czysto teoretycznie przy takiej jeździe w dwie osoby, no zakładam, tak jak w AirTagu, około 6 litrów, to powinniśmy spokojnie 500, może 600 km zrobić. Zobaczymy w zależności od jak dynamicznie będziemy się poruszać. Wiem, że miałem nie porównywać z AirTagiem, ale jest jedna, jedyna rzecz, której mi tu będzie brakowało. Co prawda udało mi się już podłączyć telefon, o tym też będzie osobny filmik. Jest muzyka, ale tylko grana w kasku. No jednym się to może nie podobać, tak jak jedziemy AirTagiem i słuchamy sobie muzyki, no ale ja jestem wielbicielem jazdy i słuchania, więc tego mi będzie brakowało. Wiadomo, mogę sobie zawsze w kasku to włączyć, tak też jeździłem w Tigerze. No to będzie podobnie. Jaki jest minus? Mamy dedykowaną aplikację BMW, ale niestety nie ma możliwości zmiany utworów poprzez tą aplikację. Trzeba się połączyć jedynie z... No tutaj jak widzieliście teraz pozwala zbić bieg na jedynkę, znaczy sam zbija w momencie zatrzymania się, także też nie trzeba o tym pamiętać. To też czasami w takich sytuacjach awaryjnych czy podbramkowych też jest dobry patent, bo nie trzeba później wachlować w dół te 6 biegów. Natomiast w górę nie przebija. W górę jedynie, nie wiem czy to będzie dostrzegalne dzisiaj, pojawia się jak przekraczamy pewne obroty strzałeczka w górę, która sugeruje, żeby zbić bieg. No a w dół nam zbija sam. Także też to troszeczkę jest takie... Mamy hill holda oczywiście, jest standard, to też jest bardzo pomocna funkcja, tym bardziej w dwie osoby zapakowani po korek, można powiedzieć. Jak gdzieś jest jakaś górka, to możemy sobie zawsze to włączyć. Jest też opcja automatycznego hill holda, ale jakoś przyzwyczajony jestem do ręcznego włączania. Już od Tygrysa ta funkcja była dostępna. Także zawsze mogę sobie uruchomić kiedy chcę i nie ma najmniejszego problemu.
No, tak myślałem, że nam nie zmieni. To jest nasz wspaniały tyski system ITS, który niestety nie wykrywa motocykli. Ale podobny system jest w Pszczynie, też zawsze czekamy sobie, aż się zmieni. Dajcie znać w komentarzach, że u Was w miastach też są tak wspaniałe rozwiązania, które nie czytają w ogóle jednośladów. Dobra, kończymy tą naszą pierwszą podróż. 20 niespełna 5 km. Wrażenia myślę, że no adrenalina tutaj na pewno. Temperatura 10 stopni, czyli 1 stopień niżej, ale już odczuwalny jest chłodek.